Dzisiejszy temat jest osobisty, ale zanim zaczniemy, mam do Was jedną wielką prośbę. Ten kanał wspiera emerytowane konie wyścigowe, które przestały być potrzebne. Nie wygrywają, nie zarabiają, więc często po prostu znikają z systemu. Ale one nadal chcą żyć, chcą jeść i chcą mieć opiekę medyczną. Więc jeśli możesz, zostaw suba, komentarz albo łapkę. Dla algorytmu to klik, dla nich czasem kolejny dzień życia. Dobra, wracamy do naszych wewnętrznych dramatów. Każdy z nas ma w głowie takiego wewnętrznego trolla. Siedzi tam jak pasażer na gapę, nie zmywa naczyń, nie wynosi śmieci, a mimo to ma czelność komentować absolutnie wszystko. Od wyboru butów, po maile do twojego szefa, albo po to, jak trzymasz widelec. Dziś pokażę wam, jak tego gościa zakneplować. Witam w kolejnym Archiwum Emocji. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, to kanał, w którym rozbieramy ludzką psychikę na części jak starą pralkę. Tylko że zamiast rdzy i kamienia zwykle znajdujemy traumy z 3. klasy i przekonania, które śmierdzą naftaliną. Kojarzycie te teksty? To nie wyjdzie. Jesteś idiotą. W coś ty się ubrała. Brzmi znajomo? No właśnie. A teraz czas pokazać temu trollowi, gdzie jest jego miejsce. Wiele osób myśli, że to ich głos rozsądku. Ale to nie jest rozsądek. To przestarzały program bezpieczeństwa z mentalnością urzędnika z ubiegłego stulecia. Absolutnie wszystko jest dla niego zagrożeniem. Nowa praca – panika. Publiczne wystąpienie – alarm 4. stopnia. Nowy pomysł. Proszę wypełnić formularz strachu w 3 egzemplarzach i cierpliwie czekać na odmowę. Przepraszam, czy ja dobrze słyszę? To jest spotkanie ludzi, którzy rozmawiają sami ze sobą i jeszcze się tym przejmują? Koty robią to od 1000 lat, ale my przynajmniej po pracy nie płaczemy przez to w samochodzie. To prawda, ale różnica polega na tym, że wasz dialog wewnętrzny jest, powiedzmy, dość minimalistyczny. Pewnie brzmi mniej więcej jak: a jedzonko, drzemka, dlaczego ta mucha jeszcze bzyczy? Nie upraszczaj mojej złożonej, wielowarstwowej psychiki. Nigdy nie zwątpiłem we własny potencjał estetyczny. To dlatego wczoraj spadłeś z półki, próbując złapać własny cień. To był eksperyment. Testowałem stałą kosmologiczną w warunkach domowych. No więc, skąd się wziął ten troll? Wróćmy do bazy. Wewnętrzny krytyk nie rodzi się z nami. On powstaje z głosów, które słyszeliśmy przez lata. Rodzice, nauczyciele, szefowie, złośliwe komentarze pod postem. Ta jedna koleżanka z liceum, która mówiła: no, prawie dobrze, za każdym razem, kiedy coś osiągnąłeś. Nasz mózg robi coś genialnie głupiego. Tworzy wewnętrzną symulację tych głosów, żebyśmy mogli przewidzieć atak ze strony świata. Problem w tym, że ta sytuacja z czasem zmienia się w radio, którego nie można ściszyć ani wyłączyć. Gra na okrągło. Zmiana stacji niedostępna. Czyli mózg po prostu zainstalował sobie trolla w płacie czołowym. Bez pytania? Tak, i ten troll ma dostęp do mikrofonu 24 godziny na dobę. Zna wszystkie twoje hasła i pamięta każde głupie zdanie, kiedy kiedykolwiek powiedziałeś. Człowiek to jedyne stworzenie, które potrafi siedzieć w absolutnej ciszy i toczyć 3. wojnę światową z samym sobą. Fascynujące marnotrawstwo energii. Skoro już wiemy, z czym mamy do czynienia, czas na instrukcję obsługi. Zasada numer 1. Krytyk to nie ty. Największy błąd? Słyszysz: nie dasz rady. I myślisz: skoro ja tak myślę, to pewnie mam rację, prawda? Błąd kardynalny. To tylko ścieżka dźwiękowa. Wyobraź sobie, że oglądasz film w kinie i obok ciebie siedzi jakiś koleś, który cały czas marudzi. Dzięki bolek z tego aktora, słaba scena. Czy można go wyrzucić z kina? Albo chociaż oblać kolą i liczyć, że sam wyjdzie? Nie do końca, ale możemy wyłączyć nagłośnienie. I tu wchodzi zasada numer 2. Zredukuj krytyka do roli tła. Wiele osób popełnia błąd, traktując ten głos jak wyrok Sądu Najwyższego.
A prawda jest taka, że twój wewnętrzny krytyk to po prostu bardzo kiepski podcast, który leci w tle twojego życia. Ignoruj go. Kiedy słyszysz, nigdy ci się nie uda, nie walcz z tym. Odpowiedz sobie w myślach, Jezu, ten znowu marudzi. Chodzi o to, żeby przestać nadawać tym myślom jakiekolwiek znaczenie. To nie jest prawda o tobie. To jest tylko szum informacyjny. Irytuje? Jasne. I to jak? Ale czy definiuje twoją wartość jako człowieka? Ani trochę. Czyli mam go traktować jak tę muchę, która odbija się od szyby, mimo że okno obok jest otwarte? Dokładnie. Mucha jest głośna i głupia. Nie dyskutujesz z muchą o fizyce kwantowej. Po prostu przyjmujesz do wiadomości, że lata i robi bzzz. Największą władzę nad głosem mamy wtedy, gdy przestajemy go uciszać, a zaczynamy go ignorować. Dobra, to mój krytyk od dziś jest jak gość, który w kolejce do lodówki próbuje mi wyjaśnić, że światem rządzą jaszczury. Słucham, kiwam głową, ale w głębi duszy myślę tylko o tym, czy ukraść łososia, czy tuńczyka. I to jest właśnie dojrzałość emocjonalna. Umiejętność oddzielenia sygnału od zwykłego bełkotu. Czas na moment, w którym mózg staje trochę w poprzek. Mało znany fakt z neurobiologii. Ludzie nie słyszą głosu w głowie tak samo. Część z nas ma głośny, nieustanny monolog wewnętrzny, który komentuje wszystko. Ale istnieją osoby, nawet 30 do 50% populacji, które w ogóle nie mają tego głosu. Ich myśli to obrazy, emocje albo czysta abstrakcja. Żaden komentarz. Cisza. Wyobraź sobie żadnego, może nie powinnam tego mówić na tym zebraniu 10 lat temu. Są ludzie, którzy mają w głowie spokój? Bezpłatnie? Od urodzenia? Czy można ich wziąć w dzierżawę na weekend? Nie sądzę, bracie. Gdybyś stracił głos wewnętrzny, zacząłbyś więcej gadać na głos. Świat nie jest na to gotowy. Ostatnia i najważniejsza lekcja. Nie walcz z krytykiem. Walka to uwaga, a uwaga to paliwo. Im bardziej krzyczysz zamknij się, tym głośniej on odpowiada. Zamiast tego zastosuj metodę upierdliwego śledczego. Kiedy krytyk mówi, ale się ośmieszasz, zapytaj go spokojnie, rzeczowo, bez emocji. A ta? Ciekawe, jakie masz na to dowody. Poproszę o statystyki z ostatnich 3 lat. Gdzie są badania? Ile razy się coś dokładnie wydarzyło? Masz jakąś opinię eksperta? Krytyk oczywiście nie ma dowodów. On ma tylko katastroficzne wizje i żywe wspomnienia jednej niezręcznej sytuacji z 2005 roku. Kiedy zmuszasz go do faktów, zazwyczaj zaczyna bełkotać, poprawia krawat i dyskretnie wychodzi z pokoju tylnym wyjściem. Mądrość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek zaczyna rozmawiać z własnym umysłem, zamiast dawać się mu przesłuchiwać jak podejrzany bez adwokata. Prawda jest taka, nie da się całkowicie wyeksmitować wewnętrznego krytyka, ale można go zdegradować. Z pozycji głównego reżysera twojego życia przesuń go na stanowisko komentatora drugiej ligi w niszowej stacji o 3:00 w nocy. Niech se tam gada w tle, a ty rób swoje. Wewnętrzny dialog to najdłuższa rozmowa twojego życia. Trwa od pierwszej kawy po ostatnią myśl przed snem. Pytanie nie brzmi, czy będziesz ze sobą rozmawiać. Pytanie brzmi, kto w tej rozmowie trzyma mikrofon? Krytyk? Czy ktoś, kto naprawdę chce, żebyś wygrał? Cisza w umyśle nie oznacza braku myśli. Oznacza obecność mądrości. Dobra, przestańcie już pierdolić. Z nudów mi się żygać chce. Gdzie jest mój kontrakt na wyłączność i kiedy w końcu pogadamy o moim solo show? Pogadamy, jak nauczysz się kultury i przestaniesz przeklinać przy widzach. Znając go, szybciej nanoboty zbudują mi dom na Marsie. Dobra, lepiej kończę, bo wygląda na to, że zaczyna się tu jakaś mała awantura. Do zobaczenia w następnym archiwum emocji i mała rada na dziś. Weźcie tego swojego wewnętrznego trolla na lody. Może z zamrożonym mózgiem w końcu przestanie nadawać. Bądźcie bezpieczni, bądźcie ciekawi, cierpliwi i do zobaczenia za tydzień o zachodzie słońca.